Daszbur, koledzy i koleżanki, witam też innych miłośników przyrody. Dzisiaj już mamy czerwiec, przyjechałem na kozły z moim kolegą Wojtkiem. Stanęliśmy sobie w cieniu, żeby nagrać rozpoczęcie. Chyba tutaj coś padło, bo tysiące much. Mamy 18:30, jeszcze jest dosyć mocne słońce, nie widać jeszcze żadnego ruchu w łowisku. Zaraz na spokojnie się uszykujemy i pójdziemy. No chyba godzina będzie już tak idealna, zanim dojdziemy do tego miejsca, gdzie tak naprawdę chcemy polować. Mam upatrzone 2 kozły. Oczywiście może też wyjść coś, czego jeszcze nie widziałem, ale jest jeden bardzo wysoki selekt, którego mogliście widzieć na odcinku z szukania postrzałka, jeśli on się już ukazał, jeśli nie, to się dopiero ukaże. I jest jeszcze jeden łowny rogacz, który chodzi bardzo, bardzo mocny. Uważam, że medal, srebro to minimum, ale mamy już wszystko bardzo wysokie, więc to będzie ciężkie polowanie, chociaż niektóre łąki są już skoczone, więc mam nadzieję, że na te łąki może coś wyjdzie. Wczoraj popadało po dłuższej suszy, więc tak naprawdę wczoraj był idealny dzień, ale nie dałem rady wczoraj. Mam nadzieję, że dzisiaj zwierzyna też będzie fajnie żerować. Do obserwacji mam lornetkę multispektralną z Guida, a na mojego Hanela kupiłem sobie nową lunetę. Będę ją dzisiaj, mam nadzieję, rozdziewiczał. To jest luneta Kite Optic od 2,5 przepraszam, do 15 razy 56. Taka uniwersalna luneta, żeby też można było z nią polować na zbiorówki. Chociaż na zbiorówki, jak poluję z barem, też planuję sobie naprzód założyć kolimator, bo Browning ma takie rozwiązanie. Dlatego te 2,5 w zupełności mi wystarczy. Najbliższe odległości, jak będę miał stanowiska, gdzie wiem, że będę strzelał na bliższe odległości, to będę sobie po prostu lunetę ściągał i zostanie wtedy sam kolimator. A na polowania dzienne na kozła, czy też na byka, czy generalnie na zwierzynę płową, myślę, że to przybliżenie do 15 w zupełności mi wystarczy. Wcześniej polowałem z takimi samymi parametrami, tylko że luneta była z Swarowskiego. Muszę sobie swoją drogą zabrać obie w łowisko i porównać. Tamta luneta jest de facto mojego wujka, nie moja. Po prostu miałem przyjemność z niej polować do tej pory. Teraz będę polował z tej. Co do samej marki, no to jest luneta japońska, którą pod swoje skrzydła wziął Browning. Także firma belgijska, ale produkcja jest wciąż japońska. No, pierwsze wrażenia przy przestrzeliwaniu i teraz jak się złożyliśmy już w terenie, naprawdę fajnie to wygląda. No nic, idziemy, ruszamy na podchód. Miłego oglądania. Jest straszny palnik. Ja już jestem cały mokry, mimo że mam tylko siateczkę na sobie praktycznie. No widzimy, trawy do połowy, no może nie do połowy uda, chociaż w pewnych miejscach do połowy uda, do kolana. Nawet jeśli ta sarna gdzieś tu jest, one się jeszcze nie podniosły, nie ma szans ich zauważyć. Przejdziemy się wzdłuż lasu, zobaczymy jak wygląda teren. Może są jakieś fajne, wykoszone miejsca, jak będziemy wracać, to już będziemy wiedzieć, w którym miejscu przystanąć chwilę dłużej i zwrócić uwagę. Na razie widoczność jest ograniczona. Wejdę sobie na chwilę na ambonę i rzucę okiem z góry. Może coś się uda wypatrzeć. Oczywiście pamiętamy o bezpieczeństwie. Już mi w tym roku raz strzelił jeden szczewel i z tym razem sobie też miałem rozładowany, ale takie sytuacje uczą wiele.
Ta drabina jest solidna. Mamy kozła. Jakieś 20 metrów przed nami. Położył się. Jak się podniesie, to będzie bardzo mało czasu na ocenę. Nie zdążyliśmy mu się jeszcze dobrze przypatrzeć. Ale damy sobie chwilę i jemu. Może nam się poszczęści i wyjdzie pod lufę. On się położył chyba, nie? Tak mi się wydaje. Be! Be! Widzisz go? Kozioł jest bardzo blisko. Jest to raczej mocny kozioł. Ale leży i się nie podnosi. Jest tyle much, że przewróciły mi kamerę przed chwilą. Idzie. Są takie trawy wysokie. On stoi. Tam drugi, tam drugi. Weź kamerę. Zostaw ten swój pastorał na razie. Wrócimy po niego. I do bikini. Się przesuniemy z 20 metrów do tyłu. Kamerę weź, za tobą jest. Jakbyśmy tu stali, to byśmy go widzieli, jak szedł. A teraz gdzie on jest? Naprawdę ciężkie polowanie. Tuż obok nas są dwa kozły. Nie widać ich nawet w termo. Prawdopodobnie będą szli przez wodę na naszą stronę rowu. No ale co z tego? Patrzcie, jak wygląda droga przed nami. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale to jest wszystko do pępka. Widzę go. I opuścił znowu. Dobrze, że telefon wyciszyłem, bo właśnie ktoś dzwoni. Wyczucie czasu. Zapewne mojej żony. Wojtek, tu się chyba trochę podnosi teren, nie? Przejdźmy jeszcze parę metrów. Be! Jest. Tu, na wprost. Ty, łoś tam stoi. Łoś tam stoi. Tam, gdzie on wbiegł, stoi łoś. Tylko łeb wystawił. Widziałeś? Wbiegł, a 5 metrów, tak gdzieś na prawo od niego, łoś wystawił łeb i tak zatrzepotał jak koń, wiesz, jak się od muchu odgania. Koledzy, to dosyć niecodzienny widok w naszym łowisku. Ja łosia widziałem 3 razy chyba w życiu. W naszym łowisku 2 razy. Raz na polowaniu zbiorowym, raz jak przejeżdżałem samochodem na poboczu, jak jechałem na polowanie indywidualne. No i to będzie mój 3. raz. No, daleko dosyć, bo ile tam będzie? Z 300 metrów? Ale cieszy. Cieszy, że coś takiego w naszym łowisku, chociaż słyszałem od kolegów w zeszłym sezonie, że w tym łowisku chodziła klępa z łoszakiem. Więc no chodziła klępa z łoszakiem, a później już sama klępa, więc niestety możemy się jedynie domyśleć, co się stało. No, ale
Bardzo fajnie coś takiego zobaczyć. No nic, tu już narobiliśmy hałasu. Były 2 kozły. Ten, który nam teraz uciekł, to był prawdopodobnie ten, co go widzieliśmy na początku, ten pierwszy. Nie był to słaby kozioł, ale co on tam miał na głowie, nie udało nam się ocenić. Dopiero jak zacząłem brechać, to on się podniósł i się spłoszył tak naprawdę. I iść zobaczyć trochę więcej na trochę lepszym terenie, niż tutaj czekać w nieskończoność w tych trawach. No i drugi szedł kozioł. Też wydaje nam się, że fajny, bo był daleko od nas, ale widać było z daleka parostki, że tam jest coś mocno nabudowane. Wojtek twierdzi, że mu się mignął, że możliwe, że to był jakiś peryłkarz. No nie wiem, czy to jest możliwe, żebyśmy mieli takie szczęście, że i peryłkarza, i łosia zobaczyć obok siebie w tym łowisku. No ale zobaczymy, może udało mu się nagrać lornetką, to się potem na spokojnie przy montażu oceni. No tak czy inaczej, widać, że ruch w łowisku dopiero się zaczyna. Też jeden kozioł zaczął brechać za nami, a mamy godzinę 20. Dalej słońce dosyć mocno świeci. No nic, no to w takim razie dopiero zaczynamy polowanie, skoro dopiero widzimy jakiś ruch, jakieś dźwięki, to jeszcze kupa czasu przed nami. Ruszamy dalej. Lichy szóstak chyba. Wydaje mi się, że szóstak. Koza. Żurawie albo błociki. Szóstak to jest na pewno? Tak mi się wydaje. To jest jakiś myłkus. Muszę z lunety przyjrzeć. No słuchajcie, niestety czas polowania na kozły dobiegł końca. Ciężkie polowanie, widzieliśmy trochę kozłów, ale no już jest bardzo wszystko zarośnięte. Jednego nie wiem, czy nam się udało nagrać, czy nie. Widzieliśmy chyba myłkusa, ale bardzo szybko nam uciekł. Miał takie dziwny jeden parostek, taki opadający na bok, więc no, na pewno był to myłkus. Widzieliśmy go przez chwilę i nawet by się może udało go podejść, ale między nim a nami leżał jeszcze jeden kozioł, którego nie widzieliśmy i on się podniósł i go spłoszył. Ja w tym momencie wypinam sobie już lunetę i szybciutko zamieniam celownik na celownik nocny, termowizyjny. To jest wszystko na szybkim montażu, także mega wygodnie. To muszę znaleźć odpowiednie miejsce. Cyk. Jesteśmy już uzbrojeni na noc. Luneta oczywiście z Guida. Lornetkę zamieniłem na monookular. Jest po prostu lżejszy i bardziej poręczny, jeśli chodzi o polowanie nocne. Nie potrzebuję tutaj wizji cyfrowej, dlatego korzystam z tego urządzenia w nocy. W lornetce oczywiście też jest termowizja, ale ona jest, tam jest soczewka 25 mm, ona jak najbardziej się nadaje do detekcji, ale do jakiegoś takiego precyzyjnego oglądania, no to
to dużo lepiej jest monookular. No tutaj mam 50 obiektyw, także no niebo a ziemia. Lornetka cyfrowa, no jej największy atut to jest na szarówce. Już pod koniec, ta ostatnia godzina tak naprawdę po zachodzie słońca, gdy możemy jeszcze polować, no to ona robi wtedy fenomenalną różnicę. W świetle dziennym klasyczna optyka wygrywa, ale no, jak wszyscy wiemy, im później, tym ta zwierzyna jest aktywna. Zazwyczaj no, te stare rogacze czy stare byki, one wychodzą właśnie w tą ostatnią godzinę. Jeśli mamy już je spotkać, to albo rano, albo w tą ostatnią godzinę wieczorem, i wtedy ta lornetka robi naprawdę bardzo dużą różnicę, bo ona cyfrowo podbija światło, które możemy sobie ustawić. Jak ja używam jej w dzień, to sobie obniżam to, żeby nie mieć prześwietlonego obrazu, a wieczorem sobie podbijam tam o 1 czy o 2 punkty i naprawdę jest efekt wow. No ale w nocy no to jednak waży swoje w porównaniu do monokularu. Biorę monookular, luneta termowizyjna i ruszamy na krótki podchód, a potem prawdopodobnie siądziemy sobie na ambonie, bo no jest wszystko tak zarośnięte, że na pewno dużo wygodniej będzie patrzeć z góry. Miejmy nadzieję, że akurat wyjdą w to miejsce, co obstawiamy, że mogą iść. Dzisiaj dużo zrobiliśmy kilometrów w ciągu dnia, także wiemy mniej więcej, gdzie te przejścia są i wybraliśmy sobie taką ambonę, że no jest nadzieja, że tamtego dzika widać, są poważne przejścia. Dużej watachy, prawdopodobnie locha z warchlakami, ale możliwe, że ciągnie się za nimi też jakiś przelatek, jak to bywa z dzikami. Także nie przedłużam i ruszamy na nocne polowanie. No, niestety noc również przebiegła pokojowo. Odwiozłem właśnie Wojtka. Widzimy się na następnym wyjściu. Nasz bór. Kolejny dzień, kolejne popołudnie. Znowu na koziołki. Na kozły, przepraszam. Za mną duża uprawa grochu. Widać, że sarny tu żerują, bo już widziałem. Nic dziwnego. Pyszne są te kwiaty. Nie przedłużam. Idę na podchód. Mam nadzieję, że dzisiaj się trochę bardziej poszczęści. Jestem w innym obwodzie i tutaj widzę więcej łąk jest pokoszonych. Nawet tutaj naprzeciwko mnie jest skoszona. To też nie jest wcale taka wysoka uprawa, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie troszeczkę łatwiej. Bo wczoraj było naprawdę ciężko. Trzeba być dobrej myśli. Ruszamy na podchód. To nie wiem, czy to jest regularne. Chyba selek. 130. No widzisz, tak mi to pokazuje. Chciałem go strzelać, to coś ciekawego. U góry do tyłu pociągnięte to No tak do tyłu odgięty jest, nie? no, bardzo wysoko ma to. Patrzcie, piękna, złota godzina za nami, a my prawie nadepnęliśmy bliźniaki. Nie będziemy oczywiście dotykać, żeby matka nie poczuła zapachu. O, a tutaj drugi ucieka przed nami, trochę bardziej rozgarnięty z bliźniąt. Jeszcze kicają jak małe zajączki. Taka mała sarenka. O, hop, hop. Jak kica. Bliźniaki. A słuchajcie, a propos bliźniaków, jeszcze u saren, dawniej się mówiło, że kozy czy też łanie, które prowadzą dwójkę młodych, to że to są łanie, które powinno się oczywiście w odpowiednim momencie odstrzelić, ale to nie są czasy, gdzie zimy teraz mamy dużo słabsze i ta baza żerowa jest na tyle duża, że moim zdaniem taka koza czy taka łania to jest wręcz cenny zasób dla łowiska, że może dać podwójne potomstwo, bo ona sobie spokojnie da radę je wykarmić i da radę też żeby pomóc im przetrwać zimę, tak? Więc jak widzicie takie samice, to oszczędzajcie je, bo to jest cenny zasób w waszym łowisku.
kończymy. Niestety, albo stety, bo całkiem ładnie dzisiaj było, ale nic nie pozyskaliśmy. Piękne okoliczności przyrody na Złotej Godzinie, te koźlaki spotkaliśmy. Mieliśmy 2 poważne podchody. Na początku weszliśmy sobie na ambonę, żeby rzucić okiem z góry nad polami. Dopatrzyliśmy się całkiem ciekawego kozła chyba, bo on miał te parostki wygięte tak do tyłu i normalnie w fałkę rosły. Chwały i do tyłu, no. No, Tak widła takie jakieś. Ale pięknie upylone. no, Czarne upylone dała. kolor też widać było. No, ruszyliśmy za nim. No niestety dostrzegł mnie. Podchodziliśmy tak za drzewem. Ja się za bardzo wychyliłem, bo stałeś przede mną i patrzyłeś, ja chciałem też spojrzeć. Wychyliłem się za bardzo, no trudno. Odskoczył, pobiegł w stronę domów. Niech żyje na razie. Potem mieliśmy, no widzieliśmy jeszcze tam jakieś szpicaki, nie szpicaki, ale na koniec już na takiej mocnej szarówce ten jeden bardzo wysoki widłak. No też piękny serek, no. Ja to jest, podejrzewam, że ja go już kiedyś widziałem, jak z dewizowcem jeździłem, bo to jest po drugiej stronie tej kępy, nie? Tak. No, No tyle. więc bardzo możliwe, 200 metrów. Z drugiej No. strony. bardzo możliwe, że to on. No ale inny kozioł, który był pomiędzy, nie widzieliśmy go, bo leżał, podniósł się i spłoszył. On zaczął biegać dookoła nas, ale Ja w koło domu to są. no to raz tam, tutaj nie jest wiem. farma fotowoltaiki, raz stanęły na nią prosto. Kulochwyt był. No kulochwyt Serio? był, tylko kosztowny. No a potem na domy, no trudno. Znaleźliśmy po drodze trop dzika, dużego dzika. No pewnie dyniec okrągłe, No. okrągłe odciski rapet. I takie koło zatoczyliśmy tak naprawdę za tym tropem. I widać, że on też się tak szwenda jeszcze, sprawdza te No. pola. Nie ma jeszcze za bardzo co jeść. Kukurydza wrośnięta, pszenica. No to tak, ten- już zasiewy to już za późno. Ale już nie był ma na co. kukurydzy, był. Drogami sobie chodzi, sprawdza. Tak, no. Ale no podejrzewamy, tu nie ma ziemniaków, jedyne co to jest pszenica, na którą się pierwsze rzuci tak naprawdę. Mhm. Ona jest jeszcze sucha dla młodej myśliwej, jak chcecie sobie sprawdzić, czy zwierzyna już będzie chodzić, jak sobie wyjmiecie nasionko, ugryźcie, naprawdę nie zatrujecie się, czuć, że jest sucha, a jak dostanie mleka, będziecie czuć, to on też wtedy wie, że ten pokarm jest wartościowy i przyjdzie i wtedy zacznie go zgryzać, nawet niekoniecznie musi całe pole zakwitnąć. Poszukajcie miejsca gdzieś z boku, zazwyczaj gdzie jest więcej słońca, albo rolnik przypali czymś, nie, wtedy jakimś, niższa ta pszenica. jakimś no. nawozem, no i Widać, on sobie to znajdzie bez problemu i on tam będzie przychodził i żerował, bo widać, że już się kręcą, ale nie do końca, No że nie ma co nie mają kupić. co jeść, na razie to one tam Powiesz, trawę, pusty, jakiś pszenica ślimak pusta. po deszczu wyjdzie, może go złapią. Na nic nie upolowaliśmy. To tylko pokazuje realia polowania, nie tak jak wszyscy myślą, że idziesz i strzelasz nawet na kozła, gdzie na tych saren jest moc, ale żeby coś wybrać naprawdę, żeby to miało ręce i nogi, to też nie jest takie hop-siup. Tym bardziej no już jest czerwiec, Nie no, szczeli Wiesz. byle co, no to rogaczy jest mnóstwo. Tak? no Co byle to? co, to jakbyśmy się... Byle To jest jest jakiś początek selek. sezonu, no to jest początek sezonu, więc szukamy czegoś naprawdę ciekawego. No, Jeszcze przecież... Tak, Na no, przykład. a strzeliłeś ostatnio. A to już ty masz szczęście. No. No, mam, albo pudłuje, albo Ja, strzelowany koza. ja pojechałem na sandacze, pojechał na polowanie beze mnie i od razu wysiadłeś z auta, poszedłeś No. ile? Ze 100-200 metrów? No, może z 200 metrów. Też taki już na zachodzie słońca. Tak na chwilę pada, na pół godzinki. I pyk. No, No i ładnie. nie wydeptany fuksem, bo wiedziałem, że dużo rogaczy tam jest na No. rzepakach, ale no ten do, No i kolega z koła Trafił 2 się. dni później? też pięknego strzelił, no. W tym samym obwodzie. Małkusa, no. Mówi, że jeszcze piękniejszego widział, no. Nie za tym szedł, ale też mu się trafił. No i może Hubert niech mu tam tylko wystawi. No, ja mam parę upatrzonych, ale co idę, to nie mogę сказать, ale odda Hubert. Może w tym oddyńcu zobaczymy. No, w każdym razie dziękujemy za dzisiaj. Widzimy się na następnym wyjściu albo na następnym odcinku. Do zobaczenia. Dashbur. Dashbur.